Serdecznie witam w odcinku 11 playlisty Prometeizm pod tytułem Muszkieterowie część 2. W poprzednim 10 odcinku opowiedziałem o ludziach hołdujących bezkrytycznie idei prometejskiej w drugiej połowie XX wieku. W tym odcinku opowiem o kolejnych muszkieterach popierających tę ideę. Poszukajmy kolejnych muszkieterów prometeizmu. W 1984 roku przedrukowano tekst Mieroszewskiego w podziemnym piśmie ABC Adriatyk Bałtyk Morze Czarne, które propagowało między innymi program federacyjny Józefa Piłsudskiego. Wśród członków redakcji znajdował się późniejszy prezydent III RP Bronisław Komorowski, a także publicysta Gazety Wyborczej i działacz Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Czech. Idea prometejska rozprzestrzeniała się na różne środowiska polityczne, jak twierdzi Krzysztof Grygaitis. Myśl prometejską próbowali reanimować pełniący funkcję ministrów spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski, Andrzej Olechowski czy Bronisław Geremek. Do Giedroycia przyznawał się bezpośrednio Lech Kaczyński. Składając gratulacje na ręce Bogdana Osadczuka, uhonorowanego Nagrodą Giedroycia, Kaczyński mówił: „To, co jest testamentem Giedroycia i to, o czym pan pisał przez wiele lat, jest dzisiaj w Polsce realizowane”. Zastęp muszkieterów rośnie w zadziwiającym tempie. Bronisław Komorowski, Mirosław Czech, Krzysztof Skubiszewski, Andrzej Olechowski, Bronisław Geremek, Lech Kaczyński, Bogdan Osadczuk. Okazuje się, że było ich dużo więcej. Czytamy. Romaszewski, wychowany również na kulturze, w 2011 roku odznaczony został najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego. Ten sam order miał otrzymać z rąk Lecha Wałęsy redaktor kultury Giedroyć, ale odmówił przyjęcia odznaczenia. Również obóz postkomunistyczny prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oddawał hołd Jerzemu Giedroyciowi. No cóż, do muszkieterów dołączają Lech Wałęsa, Romaszewski oraz Aleksander Kwaśniewski z całym swoim obozem. Zadziwiający jest fakt, że główny propagator idei prometejskiej Giedroyć odmówił orderu. Może oczekiwał czegoś więcej, albo po prostu się obraził. Powstaje pytanie, dlaczego koncepcja polityki wschodniej III RP, zmonopolizowana przez Giedroycia, nie miała żadnej poważnej konkurencji? Czytamy. Krzysztof Grygaitis twierdzi bowiem, że naprzeciw kulturze sytuuje się jedynie narodowa prawica. Natomiast profesor Adam Wielomski zwraca uwagę: w Polsce współczesna Rosja traktowana jest jako kraj misyjny, do którego wyższa zachodnia cywilizacja, do której Polacy zaliczają sami siebie, musi wysyłać swoich misjonarzy nauczających rosyjskich autochtonów gnozy o społeczeństwie otwartym, demokracji, liberalizmie i prawach człowieka. Podsumujmy ten odcinek kilkoma wnioskami. Wniosek pierwszy. Od czasów międzywojennych aż po dzień dzisiejszy praktycznie cała polska klasa polityczna przyjęła bezkrytycznie utopijną ideę prometeizmu. Wniosek drugi. Jedyną opozycją dla idei prometejskiej była narodowa prawica, która obecnie prawie nie istnieje. Wniosek trzeci. Rosja od samego początku po dzień dzisiejszy jest traktowana jako kraj barbarzyński, nie znający pojęć demokracji, liberalizmu czy praw człowieka. Wniosek czwarty. Wszystkie fakty dotyczące idei prometejskiej wyraźnie wskazują, że to nie Polacy wymyślili tę ideę, ale została nam z góry narzucona. Mawia się, że celami polityka piastującego rządowe stanowisko
winna być dbałość o bezpieczeństwo i dobro obywateli oraz ochronę interesów państwa i jego suwerenności. Polityk taki powinien być jak kryształ bez skazy, ale czy w naszej rzeczywistości jest lub w czasach odległych historycznie było to w ogóle możliwe? Na tym zakończę odcinek 11, w którym przedstawiłem kolejnych muszkieterów idei prometejskiej. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek 12 pod tytułem Epilog prometeizmu.